Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj przedstawiam Wam relację z wystawy w Makowie, oddział Głubczyce. Oddział okręgu Opole Południe zorganizował wystawę, na której miałem przyjemność oceniać gołąbki i zaraz tu zaprezentuję, jak te gołąbki wyglądały. Także jeśli Wam się relacja z wystawy podoba, włączcie subskrypcję, włączcie łapkę w górę, jeśli Wam się relacje podobają, i zostawcie komentarz pod filmem, czy Wam się podobają relacje z wystaw, o czym byście chcieli oglądać filmiki. Na wstępie tego filmu powiem, że jest to mały oddział, w którym lotuje około 30 hodowców, bardzo mały oddział, a mimo to w tak małym oddziale udało im się któryś raz z rzędu, co roku zresztą mają wystawę. Przy okazji tej wystawy mają rozdanie nagród, a co dziwniejsze, mało który oddział w okręgu Opole Południe organizuje wystawę. Wiem, że chyba tylko oddział Racibórz, bo za tydzień mają, a oprócz tego nawet okręg Opole Południe nie organizuje, z tego co wiem, wystawy. Także źle się dzieje, że okręgi nie organizują wystaw. Tu okręg Opole nie potrafi zorganizować wystawy, a mały oddział, niby parę osób, ktoś powie, że za mało ich jest, żeby oddział funkcjonował, ale i wystawy, i współzawodnictwo, i praktycznie wszyscy hodowcy dolatują do końca, bo prawie wszyscy hodowcy, którzy sezon zaczynają, to praktycznie w komplecie dolatują do końca. Ciężko im też mieć gołąbki z wynikami, no bo w tak małym oddziale jest mało konkursów, no i ciężko naprawdę, choćby gołąbki na fajnym poziomie, co zaraz zobaczycie. Myśmy w godzinach rannych dojechali na miejsce, już w nocy ranna ocena. Tutaj możemy gołąbki zobaczyć, jak czekały, i zapraszam do obejrzenia efektów oceny. Także zaczynamy przegląd wystawy od klasy olimpijskiej standard. Tutaj piszczek Jakubiec, pierwsza nagroda z kategorii standard i druga nagroda. Dwa samce były nagradzane, bo było ich wystawionych 5 sztuk samczyków, 5 samiczek, także też 2 nagrody otrzymały samiczki. Tutaj mamy pierwszą nagrodę za standard w kategorii właśnie samiczek i drugą nagrodę w tej klasie, jeśli chodzi o standard. Także jeśli chodzi o młode, to były wystawione 2, bo jeden lot się u nich nie odbył, a po prostu 1 na 5 mało gołębi spełnia limit, żeby te konkursy mieć. Także tu kolejne klasy wystawowe. Tutaj mamy kategorię A. Najlepsze gołębie w oddziale w tej kategorii. Także po kolei przegląd klas. Pierwsza za standard i druga za wyczyn. Tutaj mamy pierwszą nagrodę za sport, tu kategoria C, pierwsza nagroda za sport, pierwsza nagroda za standard, kategoria D, tutaj w kategorii D taki bardzo dość czołowy wynik, fajny koeficjent poniżej 100,
czyli to już jest taki wynik przyzwoity, który ma szansę wyżej gdzieś tam w okręgu się zakwalifikować, bo wiadomo, to jest 11 lotów i to są takie super lotniki, które w kategorię D wszechstronne gołębie wylatują. O, dalekodystansowa, podwójna pierwsza nagroda. Joszko Artur, prezes oddziału Głubczyce. Tu też podwójna pierwsza nagroda. Druga nagroda. Jak hodowcy mi to opowiadali, najstarszy 75 lat. Lubią się spotkać na tej wystawie. Zawsze przy wręczeniu nagród mają imprezę rozdania. Zawsze przy wystawie robią imprezę rozdania nagród. Mają stoły porozstawiane, rozdzielają puchary. Jak to mówią, jest miła atmosfera, mimo że jest ich malutko. To jak jeden z będących tam przy współorganizacji hodowców powiedział, jak jest zgoda w oddziale, to i wystawę idzie zorganizować i się dogadać, mimo że jest ich mało, no to oddział prężny, gdzie w większych oddziałach czasami pewnych rzeczy nie idzie załatwić, no bo to oddział niestety wielkości sekcji, ale na razie funkcjonują i jakby po co mają psuć coś dobrze się układa. Jedynie jak powiedzieli, no trochę tych gołębi mają mało i o wyniki ciężko, no bo nie ma nawet się ktoś wybić szansy, bo jakby bardzo malutko gołębi, plus na lotach młodych, jak ich zaczyna lotować 28 czy 7, do tylu ich lotuje, to po prostu listy mają problem nawet złożyć, bo musi być 20 hodowców, żeby lista liczyła się do wystaw, a niestety nie zawsze ten limit spełniają, więc jakby to dla nich jest w pewien sposób problemem, gdzie tam nie ma list rejonowych. Mieli tam jakieś oferty, żeby się połączyć, ale jak to zwykle bywa, wiadomo, ktoś straci, ktoś zyska i z tym łączeniem no nie jest tak prosto, no. Także no, na razie oddział funkcjonuje, ma wystawy, zobaczymy jak ta kadencja się skończy. Też się zastanawiają tak z roku na rok, ale jeszcze kolejny rok będą funkcjonować. Jak długo to nie wiadomo, no bo to są, wiadomo, troszkę problemy, jak jest tak mało osób, no już nie ma co odpadać, więc jakby nie ma rezerwy. Ale teraz możemy oglądać ich gołąbki, są wystawione, organizowali wystawę, na której już też z 2 lata temu miałem okazję oceniać, czy 3, tak co jakiś czas zapraszają na tą wystawę do oceny, zmieniają sędziów, których zapraszają, tak nie co roku, tylko że tak powiem rotują w tym, więc co jakiś czas, chyba 3. raz już tu oceniałem z tatą, więc miła atmosfera, więc warto się przejechać, pooglądać gołębie, miło spędzić czas, zamienić parę słów. Także dalej tutaj kategoria weteranów, taka kategoria lotowa, no, wygrywa tutaj samica. No tu akurat w tych weteranach to od paru lat Artur tak trochę wiedzie prym, bo 2 lata temu miał samczyka, który 14-letni był lotowany. Już wtedy była ta samica ciemna na wystawie, 14 rocznik, czyli 10 lat lotowana, wtedy jako 8-latka, jeszcze wiem, że chyba 10 konkursów zrobiła, więc długowieczne gołębie. Najzabawniejsze, że po tej samicy są tu dzieci,
które świetnie lotują. Jest tak troszkę marnotrawstwo dobrego gołębia, bo na wiosnę jakiś młody, na jesień i to wszystko. Artur nie za bardzo ma rozpód, tylko wszystkim lotuje. No i tak troszkę taka samica i lotniczka jest z drugiej strony niewykorzystana. Fajnie, że taki weteran leci i fajnie, że idzie to pokazać. Tyle lat, długowieczny gołąb, ale z drugiej strony gołąb, który jest niewykorzystany w rozpłodzie, bo właśnie na tej wystawie się okazuje, są dzieci tego gołąbka. Najładniejszy gołąb wystawy, jakby jeden gołąb, który pucharem zostanie nagrodzony, akurat wychodzi na to, że też jest z tej samicy i jest tu na tej wystawie partner od tej samicy i dzieci z różnych roczników, także para się sprawdza, a babcia jest niewykorzystywana, bo niestety jest lotowana i tylko na wiosnę jakiś młodzik się uda, a potem na jesień, także tak to wygląda. Tutaj możecie oglądać oczywiście kolejne gołąbki, które uzyskały nagrody na wystawie. Mamy tutaj młodzież tegoroczną, powystawianą w klasie takiej co prawda dodatkowej, no ale tutaj jest najładniejszy gołąb wystawy. Jest to właśnie syn tej ciemnej samicy, jak się później dowiedziałem. Także taki tytuł tu ten gołąbek zdobył jako wyróżnienie. Troszkę się wyróżniał między pozostałymi samczykami. Tutaj jest trzecia nagroda w standardzie. Najwięcej właśnie w tej klasie było najwięcej gołębi i też najwięcej gołębi było nagradzanych. No a tutaj pstry z nagrodą. Swoją drogą jego ojciec pochodzi z mojej hodowli. Akurat jak się też potem kolega mnie poinformował, że go wychował po samiczce, co tu jest na wystawie, i po moim samczyku, którego ode mnie ma z moich wanlunów, i też taki pstry, ale dopiero się dowiedziałem tego na koniec wystawy, jak już nagrody były rozdane, także to wieści i rozmowy były po ocenie i to też miło, że jakieś gołąbki, czy u Artura moje, czy tam u właśnie tego 75-letniego hodowcy się sprawdzają. Wracamy z wystawy. Tutaj widać te wiatraki, które w nocy było widać, jak świecą. Taki widok. Te wiatraki mi się średnio podobają. W nocy świeciły czerwonymi lampkami. No tak psują krajobraz, ale co zrobić? Na szczęście to tu w polu, nie między zabudowaniami. Ekologia, ale jakoś to średnio wygląda wokół tej drogi. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Dobry lot. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.